Powracając do tego pytania, to czy byli inni moi sojusznicy? To znaczy równocześnie przed tym marcem było sporo ludzi, którzy byli w takiej opozycji, można powiedzieć, narastającej wśród młodych i inteligentów, ale którzy w żadnym wypadku nie godzili się na radykalizm, ani radykalizm analiz, ani radykalizm działania. I wtedy tam doszło do konfliktu części. No w sumie powstał właściwie taki prywatny klub. Mówiąc prawdę, nawet nie pamiętam, ile było jego spotkań, ale to była bardzo interesująca grupa. Tam byli tacy ludzie, którzy są dzisiaj znani, jak profesorowie dzisiaj, jak mój przyjaciel, jak Marcin Król, jak Jadwiga Staniszkis, która później bardzo ewoluowała na prawo, ale dzisiaj znów jest bardzo krytyczna wobec PiS-u, bardzo znana postać. Andrzej Mencel, który krytyk kultury, można powiedzieć, eseista, taki również człowiek, który dużo pisał o losach inteligencji, o Brzozowskim i tak dalej. Był taki nieżyjący już od dawna, dobry bardzo socjolog, Winicjusz Narojek, był mój kolega z roku, później był ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Waldemar Kuczyński. I był jeden student tylko, to był Janek Ross. Janek Ross. On był razem, w jakimś sensie oni przyszli razem z Mencelem do mnie, co robić, dlatego że oni mieli konflikt już z tą grupą, można powiedzieć, radykalizującą się grupą, która była skupioną wokół Kuronia, Modzelewskiego, Michnika, prawda? I wtedy stworzyliśmy ten taki klub inteligencki, który był krytyczny, opozycyjny wobec władz. Nie był w żadnym wypadku rewolucyjny. Tam nie było żadnych ludzi, którzy reprezentowali takie lewicowo-rewolucyjne pozycje. Raczej właśnie reprezentowali takie poglądy bliskie mnie, chociaż niektórzy przypuszczam, że byli bardziej konserwatywni. Aha, jeszcze był Jakub Karpiński, brat Wojtka Karpińskiego. Właśnie tacy ludzie jak na przykład Marcin Król czy Jakub Karpiński, przypuszczam, że oni reprezentowali bardziej liberalno-konserwatywne poglądy niż na przykład ja. Ale wówczas te różnice w opozycyjności one się nie manifestowały tak wyraźnie. To znaczy to, co integrowało opozycyjność, było bez porównania silniejsze niż te różnice, które później stały się bardzo wyraźne. Ja funkcjonowałem między tymi dwoma środowiskami, to znaczy bardzo bliski też byłem temu środowisku właśnie skupionemu wokół Jacka Karola, Adama Michnika i to zwłaszcza zaostrza się w okresie zbliżającego się marca.